Dzień dobry kochani, z tej strony Ania, witam na kanale Moje Pasje. Dziś chciałabym pokazać Wam kit ze sklepiku Gosi, który zakupiłam w celu wykonania 12 kartek na takie zimowo-świąteczne wyzwanie kartkowe. Jest to takie wyzwanie, na którym na live'ach będziemy robić kartki w nietypowych kształtach. Oczywiście można było robić te karteczki ze swoich materiałów, które posiadamy, ale można było również zakupić sobie taki pakiet z wszystkimi materiałami, z których będzie korzystać Kasia Kędzierska, która prowadzi to wyzwanie. I za chwilkę pokażę Wam, co w tej mojej paczce się znalazło. Wyzwanie to jest na dwóch grupach. Na grupie Paleta Barw i na grupie Sklepik Gosi. Tam chyba co 2 tygodnie, tak, co 2 tygodnie będą odbywać się takie live'y, na których będą wykonywane po 2 kartki. Przed każdym live'em udostępniane są takie tutoriale z rozrysowanym schematem na wykonanie bazy do tych kartek i za jednym posiedzeniem są robione 2 karteczki, tak żeby jeszcze z takim dużym zapasem przed świętami skończyć i móc obdarować kogoś tymi karteczkami jako prezent. Nie pokazuję tutaj tych schematów. Jeżeli ktoś jest ciekawy, to zachęcam do zapisania się do grupy Palety Barw i można przyłączyć się do zabawy. Nagrody są ciekawe, ponieważ można dostać są 3 nagrody, tak? I w każdym jest pudło wypełnione różnymi papierami, z tego co się orientuję, więc myślę, że jest to nagroda taka dosyć kusząca. Nie przedłużając, przechodzę do paczki. Paczka jest dosyć spora, ciężka i na pierwszy rzut oka od razu rzucają nam się takie fajne przydaśki, więc na pewno będziemy coś tutaj mediować na tych karteczkach. Wyjmę szybciutko, żeby nie szeleścić. I tutaj w tej paczuszce mieliśmy napis z grubej takiej tekturki. To nawet jest chyba, słuchajcie, nie Bermata, to jest ta HDF-ka, tak. To jest taki grubiutki napis HDF, Wesołych Świąt. Mała maska śnieżynkowa. Fajne, bo to nawet można całość wykorzystać do ATC jakiegoś później. Tutaj były kuleczki, mikrokulki. Najprawdopodobniej będziemy robić jakąś kartkę z shakerem. Więc tutaj są takie turkusowe i srebrne. I mikrokuleczki takie szklane, bardzo drobniuteńkie. Fajne. Dodatkowo były takie styropianowe kuleczki. Takie fajne plastikowe elementy też do shakera, wyglądają jak cukrowa posypka do pierniczków. Szklane kryształy, takie grube, więc to też no, jestem ciekawa, do czego wykorzystamy. Przyznam, że też mam u siebie w zapasach, ale no nie wykorzystywałam tego, bo do shakerów wydawało mi się to za grube. No zobaczymy na inspiracji, co tutaj Kasia z tego wyczaruje. I dwa opakowania, muszę dokręcić, pudrów do embossingu. Ten jest chyba przezroczysty albo biały, nie wiem. I złoty. Ja tak w embossing tak nie bardzo, raz czy 2 mi się zdarzyło coś tam zrobić, więc chętnie sobie odświeżę swoje umiejętności. Oczywiście, jak to bywa w sklepiku Gosi, było mnóstwo gratisów, za co serdecznie dziękuję. Uwielbiam właśnie te wszystkie paseczki z gratisami. Nie pamiętam, czy to też było jako gratis. Całkiem możliwe, że to też to, co na wierzchu miałam.
Ale te tła są tak uniwersalne, że tutaj do każdej pracy i świątecznej, i jakiejś innej można wykorzystać. Takie bardzo fajne. Z tego co zauważyłam, wszystkie papiery są z Craft O'Clocka. Mamy to, mamy mniejsze takie grafiki tutaj. Coś takiego. I paseczki z grafikami. Tutaj tak na pierwszy rzut oka były na wierzchu, więc je tak tutaj prezentuję. Słodkie zwierzątka, bombki, poisencje i świąteczne napisy. W dalszej kolejności mamy piękne tekturki, choineczki, śnieżynki i gwiazdy oraz taka tutaj jest szopka. Ona jest taka troszkę przestrzenna z tego co się tutaj orientuję. Serwetka i śnieżynka. I tutaj już ta część taka właściwa, gdzie jest bardzo dużo papierów. Szybko tak przelecimy. Chciałam nadmienić, że w tym kicie nie ma gotowych baz. Ja kiedyś brałam udział w wyzwaniu też takim zimowym, kartkowym na grupie Paper Heaven i tam można było również zakupić kit z materiałami, z tym, że tam były już gotowe bazy. I formuła była podobna, spotykaliśmy się tam na live'ach i na tych bazach tworzyliśmy te kartki. Tu te bazy są robione od podstaw, mają zupełnie inne formy niż te wszystkie dostępne w sklepach. Więc jest troszkę zabawy, no i nauki. Ja się też nauczę czegoś nowego. Więc tutaj do zestawu oprócz papierów, tych skrapowych, są również dołączone papiery bazowe, z których właśnie będziemy tworzyć te bazy do kartek. Jest również w zestawie folia do shakerów, więc tak jak podejrzewałam, właśnie będą shakery. I tutaj mamy już podocinane do formatu 30×30 arkusze papierów bazowych. Tutaj mamy takie mniejsze paseczki już docięte i tutaj mamy sporo arkuszy z białego kartonu. I dalej przechodzimy do papierów. Zobaczcie, że jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. Przepraszam za odgłosy w tle. Moje zwierzaczki robią sobie wyścigi po pokojach, więc będą tutaj dreptać i tuptać. Kolejne piękne grafiki. One są... No, myślałam, że są dwustronne. O, jaka szkoda. Ale mamy dwa egzemplarze, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wykorzystać i jedną, i drugą stronę. I tutaj takie urocze zwierzaczki. Tak, i tu jest to samo, czyli nie, to są dwa różne. Tak. Ale też takie, wiecie, dwustronne, czyli mogę wykorzystać w sumie tylko po jednym tym egzemplarzu. Ale są przesłodkie. Materiały warsztatowe, czyli to nie jest w regularnej sprzedaży. Fajnie, coś innego. Taki grafik w sumie nie widziałam nigdzie. Kolejne napisy, kolejne paseczki z grafikami. Bardzo dużo jest tych grafik, super, bo tak naprawdę ja nie mam w zapasie u siebie bardzo dużo jakichś świątecznych papierów i lubię brać udział w takich właśnie wyzwaniach świątecznych z takimi właśnie kitami, jeśli jest taka możliwość, bo wtedy zawsze zostają mi jeszcze papiery na drugi rok i mogę sobie coś wykorzystać. I zobaczcie, tutaj mamy całą kolekcję, patrzcie. Naprawdę kit jest na bogato.
Kosztował niecałą stówkę, ale naprawdę widzę, że super. Dobra inwestycja. O, i tutaj mamy takie karty z napisami. Tu mamy też taki fajny to są, nie wiem, czy to są naklejki. Chyba nie, to są takie serweteczki. Brokatowe. No i fajne, jednostronne. Nie wiem, czy będzie widać, czy się mieni. Super. Takiego czegoś też nie miałam jeszcze w użytku. No tu kolejna kartka. Tutaj mamy takie fajne z cyferkami, jak do kalendarza adwentowego. Też super. Bardzo fajne. Ciekawe, czy będziemy robić coś w tym stylu. Jeżeli nie, to ja mam w planach kalendarz adwentowy. I fajnie, może wykorzystam. Piękne są te tła. Tutaj mamy jeszcze jakieś kopertki, ale podejrzewam, że będziemy tylko tło wykorzystywać. Takie jakieś zakładki jak do albumu. Ale te tła są przepiękne. Dechy. O, i tutaj mamy kolejną wersję do kalendarza adwentowego. Taka w stylu vintage troszkę. Też świetna. Kolejne tła. Widzę, że wszystko idzie w klimacie takim albo mroźnym, w niebieskościach, albo takie tradycyjne czerwono-zielono-złote. Fajnie. I tu już widzę duże arkusze z grafiką. Bardzo ładne. Kolejny w czerwienie. Tutaj karty. Tu jakieś takie tagi też może będą do wykorzystania. O, kolejny, słuchajcie. Ciekawe, czy będzie cały. No nie, więc tutaj chyba tylko chodziło o tło. Szkoda, bo tutaj przepiękne są też te cyfry do kalendarza adwentowego. No trudno. Nie można mieć wszystkiego, ale widzę, że tutaj bardzo dużo jest, wiecie, z kolekcjami. Świetnie, naprawdę. Jestem zachwycona tymi materiałami. O, i tutaj mamy coś jeszcze w takich łososiowych kolorach. Red Mood, czyli to jest taki czerwony, zgaszony, fajny. I szarości takie lekkie. Piękne. I brązy. Cudne te deski. Najchętniej to ja bym je zostawiła, wiecie co, na tło do filmów albo do zdjęć. Zobaczę. Może mi się uda uniknąć pocięcia tych desek. Przepiękne. Tak wygląda cały kit. Jak widzicie, jest na bogato. Naprawdę tutaj dziewczyny się postarały, żeby fajnie wykorzystać te zasoby ze sklepiku Gosi. Wczoraj już ruszył pierwszy live. Niestety te live lecą dość późno, bo są o 20:30, trwają tak do 22:00. Ja niestety ze względu na swój stan już o godzinie 20 i 21 max to już siedzę i się kiwam i jestem do niczego, więc nie pozostaje mi nic innego, jak tylko korzystać na drugi dzień i robić
O, jeszcze taki jakiś paseczek, ale to chyba w gratisach było. Tak jest. Także widzicie, paczka była wypchana po brzegi na bogato. Więc ja zostawiam Was tu z filmikiem, a sama zabieram się za dwie zaległe karteczki. Na pewno wleci filmik z całością tych prac, które powstaną właśnie na tym wyzwaniu zimowym. Więc czekajcie, na pewno gdzieś, no na pewno w grudniu jakoś, może w połowie. Tymczasem pa!